Ładnie słońce świeci, ładne kolorki daje. Tak, tak ładnie słońce świeciło, ja nie zabezpieczyłem ochotki, cały czas na słońcu stała, więc muszę ją przepuścić teraz jeszcze szybko, żeby odzyskać to, co przeżyło. Także standardowo, jak nas widać, jak nas słychać, będziemy wdzięczni tym osobom, które są, bądź które wbiją, a za chwilę, żeby dały znać. A my nie wiem, no. Zobaczymy, 30, 40, 50. Ojejku. Zobaczymy. No jak jesteśmy, to staramy się z Wami chociaż na chwilę połączyć. Ja przepraszam, że na razie jestem nieaktywny mową, ale muszę tu pewne czynności wykonać. Dobra, mam wodę. Mamy sygnał, czy widać, czy słychać? Hubert Skórzeński, witam. Witamy. Witamy. Ale jeszcze nikt nie potwierdził, czy nas dobrze widać i czy nas dobrze słychać. Zasięg jest 5G, 4 kreski, więc powinno być ok. Dobrze, to ja zacznę gadać. Najwyżej jak mi przekażesz, że nie widać, nie słychać, to będziemy kombinować, co tu zrobić. Marcin, witam panowie, witamy. Dzień dobry. Dobrze widać i słychać. Andrzej S., Mateusz Stopka, widać i słychać. No i Super, bardzo dziękujemy. Jesteśmy nad zbiornikiem Szymanowice. Ci, którzy tutaj wędkowali, na pewno po pierwszych ujęciach poznali to łowisko. Tego się nie da pomylić z żadnym innym łowiskiem. Betonowe nabrzeże, za plecami barierki. Przed nami kawał wody, 51 hektarów. Po drugiej stronie piękny brzeg z lasem. A w wodzie... do drugiego brzegu jest 500 metrów. Tak, Michał latał dronem i chyba... Ty dronem to Tak, zmierzyłeś? tak, dronem. No. Michał to dronem zmierzył, więc 500 jest na drugą stronę. Jak widzicie, mam zarzucone 2 wędziska, więc szykujemy nowy film na kanał Prestona, taki troszkę no nietypowy, no bo ja na feeder rzadko łowię na 2 wędki, ale się zdarza, więc chciałem takie swoje spostrzeżenia dotyczące właśnie ustawienia stanowiska przekazać. Ale to nie będę zdradzał już szczegółów, bo to o tym będziemy gadać w filmie. W międzyczasie tak, Przemek pozdrawiam. Ja w międzyczasie herbatki się napiję. Pozdrawiamy. Marcin, dobrze widać i słychać, super. Ciastek Vlog, hejka, widać i słychać. Miniony weekend było ciężko na zawodach tam. Coś wiemy. Tak, na razie różowo nie jest, więc może być tak, że przez całego live'a ja Wam nie zaprezentuję żadnej ryby, chociaż liczę, że coś tam się zmieni. Ogólnie to łowisko w Szymanowicach, no to ja mam takie poczucie i zdanie o tej wodzie, że to jest naprawdę bardzo rybne łowisko. Tutaj jest dosyć duża populacja leszczy, jest dużo też karasi, oczywiście są karpie, bo tutaj przyjeżdżają karpiarze, są drapieżniki. Natomiast łowisko jest zróżnicowane, bo po lewej stronie ode mnie, tam za cyplem jeszcze, o, jakieś ugięcie miałem, ale to mała ryba, robi się coraz płycej i tam na samym końcu, tam myślę, że nie wiem, pewnie niewiele ponad metr tej wody jest. Później się robi coraz głębiej i im bliżej zapory, tam jest najgłębiej. Więc to, co powiedziałem, łowisko jest zróżnicowane i ja nie miałem tutaj informacji, przez to, że nie było żadnych zawodów takich federowych, na których mógłbym się oprzeć, no to tak bardzo nie wiedziałem, po której stronie stanąć, czy lepiej, czy ryby jeszcze są na płytkiej wodzie, czy już przeniosły się na głęboką wodę, więc tak troszkę no poszedłem na skróty i stanąłem w środku, na średniej wodzie, więc co będzie, to zobaczymy. Na razie jakoś różowo tutaj nie jest, muszę przyznać. Więc to się prośba do Was o łapki w górę, jak możecie, to też udostępnijcie tego live'a gdzieś tam dalej. To się nas trochę uzbiera. Elwir Dziędziela, widać i słychać doskonale. Panie Adamie, 9 listopada największe zawody feeder na Pomorzu, Puchar Genloga, łowisko Jeleń, trudna woda jesienią, ale łowienie była piękne, jest okazja zemścić się za MP. Ja tam nie muszę się na nikim mścić, bardzo dziękuję za zaproszenie. Kurczę, ja to mam bardzo daleko, bo ja tam mam, nie wiem, ze 4,5 godziny drogi, ponad 400 km. To no taki jednodniowy wypad to
i czas, i koszty, więc ja odpadam, natomiast życzę Wam dobrej zabawy na Jeleniu. Ja sobie zdaję sprawę, no bo ja tam na Jeleniu w pierwszej turze dużo tych ryb złowiłem. Nie A wiem, propos, film z Jelenia na kanale u Adama już jutro. no to widzicie, Michał lepiej wie Premiera ode o mnie. 10. No to tam do pana Elwira i innych, którzy chcieliby zobaczyć wędkowanie Na Jeleniu. na Jeleniu, to jutro zapraszam na film. Patryk Andrzejewski, witam. Widać i słychać, właśnie się zabieram do wiązania haczyków na klasyka. To ja zarzucę zestaw. Trochę się pogoda teraz zmieniła, więc też mam nadzieję, że i ryby jakoś tam troszkę się ruszą. Nad ranem No. był przymrozek, no spodziewaliśmy się tego, bo była bezchmurna noc, piękne gwiazdy tam, gdzie mieszkaliśmy. No ale rano jak wstaliśmy, no to auto było pokryte szronem i trawa była biała. No to na pewno nie wpływa jakoś dobrze na żerowanie ryb, tak myślę. Poza tym, kurczę, co to było? Miałem wrażenie, że było branie od razu. Poza tym, no rano było bez chmurki, piękne słoneczne niebo i bez żadnej falki, więc była flauta, woda prześwietlona. A teraz ta woda się zrobiła już teraz pofalowana, zaczął wiać wiatr wzdłuż, który no utrudnia zarzucanie, ale nie jest jeszcze na tyle trudno, żeby nie zarzucać celnie, więc na razie jest ok. No, doszło trochę chmurek, nie? Tak, doszło trochę chmurek, zrobiło się w sumie to chłodniej niż wcześniej, bo ja, jak widzicie, jestem w bieliźnie termicznej tylko i w koszulce z krótkim rękawkiem. Musiałem się nad ranem rozbierać, bo byłem przygotowany na troszkę chłodniejszy dzień. No ale na razie no ta pogoda, tak jak mówię, troszkę się zmieniła. Miejmy nadzieję, że ryby się ruszą, szczególnie leszcze. Michał Leitgeber, witam i pozdrawiam serdecznie. Dzień dobry, pozdrawiamy. No to momentami tak nawet zawieje trochę. Macie jakieś pytania? To śmiało pisać w komentarzach. Postaramy się na wszystkie odpowiedzieć. No i mam nadzieję, że chociaż jakąś jedną się uda zaprezentować do live'a. Dobra, nie rób presji. Dobra, jeszcze sobie herbatkę przygotuję. Kurczę, dlatego też lubię wędkowanie na feeder. Zobaczcie, wędki sobie leżą na podpóreczce, zabezpieczone dolniki, więc mi nawet jakby karp wziął, to mi nie zabierze. Można sobie herbatkę przygotować i w spokoju łowić. Kilka informacji, może jak nie ma pytań, to ja będę gadał a propos tutaj Trzymanowic. Pewnie wielu wędkarzy, którzy startuje w zawodach, no to znają to łowisko, natomiast zdaję sobie sprawę, że jest jakieś grono zawodników, którzy jeszcze nigdy nie byli na tym łowisku, dlatego na kilka rzeczy chciałbym Wam zwrócić uwagę. Jak będziecie chcieli przyjechać na Szymanowice, to według mnie na kilka rzeczy warto zwrócić uwagę. Po pierwsze, obuwie z dobrym bieżnikiem, szczególnie jak jest sucho, to nie ma znaczenia, bo my teraz sobie po Tak, tym można betonie biegać. chodzimy bez żadnego problemu. Natomiast wiem, jak popada i ten beton robi się mokry, no to tutaj jest ślizgawica. Więc ja jak łowię tutaj, jak jest mokro, to po prostu rozkładam sobie ręczniki i chodzę po tych ręcznikach, żeby się nie zsunąć do wody. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no ten beton jest na tyle stromy, że nie można stanowiska ustawić bez przywiązania się do tych barierek. Dlatego sznurek, tutaj jak będziecie na Szymanowice jechać, sznurek ze sobą trzeba zabrać, żeby swoje stanowisko przywiązać. No chyba, że podejdziecie tak jak mój kolega Wojtek Kamiński kiedyś tutaj łowił, dywaniki samochodowe sobie rozkładał,
i platformę ustawiał na dywanikach i się nie wiązał. Ja bym się na to nie odważył, ale ja to widziałem na własne oczy. Wojtek łowił i się dziwił w ogóle, O że co ja chodzi? się dziwię, tak, o co wam chodzi? No przecież jest stabilnie. Mimo wszystko polecam, żeby się przywiązać. Kolejna sprawa, długość wędki. I jak ja tutaj łowiłem na spławik i łowiło się metodą odległościową, no to te barierki bardzo przeszkadzały. Ja tutaj mam wędkę 3,80. To zobaczcie, jak ją cofnę, może jak się łowi, to ta wędka 3,80 sięga prawie do samych barierek. Jak się wykorzystuje dłuższą wędkę, a bardzo często odległościówki mają długość 4,20, no to tu już ta wędka jest bardzo blisko tych barierek. Do tego dochodzi zestaw, przypon i tak dalej, więc no zarzucanie bywa bardzo trudne. Dlatego ja na Szymanowicach zupełnie inaczej jak na innych łowiskach lubię bardzo wysoko ustawić swoje stanowisko. Dlatego ustawiłem się na platformie, tą platformę jeszcze uniosłem. Tak naprawdę to można jeszcze wyżej się ustawić, bo bardzo wygodnie się na to podwyższenie wchodzi. Tutaj jak zerkniecie z boku, to może się wydawać, że ja jestem nie wiadomo jak wysoko nad wodą. Natomiast wejście na to stanowisko od tyłu jest bardzo wygodne, no bo ten beton jest stromy i wchodzimy tak jakby z najwyższego punktu tutaj. Dasz pyta, gdzie się znajdujecie i na co łowicie? Jesteśmy na łowisku Szymanowice. To jest zbiornik na Koprzywiance, zbiornik koło Klimontowa, więc łowisko PZW, okręg Tarnobrzeg, a łowimy na feder klasyczny i na metodę. Redaktor 29, witam, herbatka z prądem. Wasze zdrowie. Ja nie powiem, czy z prądem, czy nie. Możecie obstawiać w komentarzach. Kurczę, znowu nagród, Michał, No wiem. nie przygotowaliśmy. Ciastek Vlog, z ciekawostek. W sobotę na treningu od strony płytkiej wody padł karp na treningu na około 20 kg, ponad godzina walki. Ojeju, ojeju. Bartek Kwiatkowski, wybiera się pan Adam na drugie urodziny Monfin? Nie będzie mnie. A od nas persona będzie Krzysiek Ścigaczewski, jak coś. Bakteria, a jak masz zrobiony zestaw? To jak będziemy wyciągać, to pokażemy, nie? Czy będziesz wyciągał? Ja może opiszę, jak mam zrobiony No, zestaw. Bo śmiało. to... Tam, gdzie... Może opiszę, bo tu mam dwa różne zestawy. Tak jak wspomniałem, łowię na feder klasyczny i na metodę. Na federze klasycznym, tam gdzie mogę, to najczęściej stosuję zestaw ze strzałówką. To jakoś najbardziej mi odpowiada taki zestaw. Czyli plecionka na kołowrotku, do tego dowiązany odcinek strzałówki, najczęściej około 7 metrów, tak żeby w momencie zarzutu tam kilka zwojów było na kołowrotku. I według mnie bardzo ważne jest to, żeby... Które? Prawa. Dwa A. takie delikatne bardzo. Michał mi tutaj instruuje, że mam branie, także dlatego przerwałem. Według mnie bardzo ważne jest, żeby skrętka nie była zbyt długa. Kiedyś myślałem, że musi być bardzo długa i do tej pory słyszę, No i to dobrze wyczaiłem, że było branie. a coś tam się czaiło, ale będę holował i będę gadał, bo to nie jest chyba jakaś tam wielka ryba. Według mnie bardzo ważne jest, żeby skrętka nie była długa i nie była mocno skręcona. Czyli tak trochę wbrew powszechnym opiniom, jakie są o skrętce. To, że skrętka jest krótka, według mnie lepiej odpycha przypon od koszyczka. Jak jest długa, no to ma większe tendencje, żeby się zwiesić. Natomiast jeśli chodzi o to skręcenie takie delikatne, to wydaje mi się, że skrętka taka mocno skręcona jest bardziej podatna na wygięcia, czyli jak gdzieś się załamie, no to w czasie... Oj, okonek. Jak ta skrętka gdzieś tam się załamie, to jest po prostu zniszczona, a jak jest taka delikatnie skręcona, tak po prostu ciach, 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 ja na 3 razy robię. Raz, 2, 3 i wiążę pętelkę i jest super. I zestaw się nie plącze, więc o to chodzi. Dlatego też lubię ten zestaw, no bo to jest zestaw, który praktycznie się nie plącze. Zobaczcie, to co mówię, skrętka jest praktycznie, tu mam federlink 5 cm, no to ta skrętka, tak jak widzicie, mniej więcej 8 cm, tu jest stoperek gumowy,
jest skrętka, ona nie jest mocno skręcona, pętelka na końcu. Ja do pętelki jeszcze montuję łącznik szybkiej wymiany. Jak chcę na przykład donęcić łowisko, zdejmuję przypon, mogę donęcić łowisko, zakładam przypon i łowię sobie dalej. Dlatego no to jest taki, powiedziałbym, mój ulubiony zestaw. Próbowałeś już dzisiaj na białe? Tak po prostu? Nie, no właśnie teraz przyszedł na to czas. Redaktor 29. Jakich przynęt i zanęt w tym okresie używać na Method Feeder? No to też zależy na jakie ryby. Jakbym się wybierał, no raczej chyba bym sięgnął po ciemne zanęty, czyli Match Method Mix Dark, czy na przykład F1 Dark. Jeżeli to by były karpie, no to można na przykład zastosować samego tego Match Method Mixa, jeżeli tam występują jakieś białe ryby typu, nie wiem, karasie czy karpie, to F1 bardziej bym, znaczy karasie i leszcze, przepraszam, to F1 bym do tego dodał. A jeśli chodzi o przynęty, myślę, że nieduże przynęty o tej porze. O tej porze oprócz takich, powiedzmy, tradycyjnych przynęt typu wafter czy na jakiś inny rodzaj dumbbellsów czy pellet, to warto sprawdzić pieczywo tostowe, takie sprasowane, powiedzmy, czy potraktowane wałkiem. Też mamy chyba film o tym, nie? Jak łowiliśmy karpie na, Tak, na tak. chleb. Słuchajcie, bo ja muszę tam, tutaj trudno jest też znaleźć marker na drugim brzegu. Więc zastosowałbym też chleb tostowy, to jest fajna rzecz. Bardzo wyraźne na dnie, bardzo miękka przynęta, taka delikatna, ale chętnie pobierana przez ryby. No raczej o tej porze bym się skłaniał ku używaniu mniejszych podajników, nie wielkość L, a raczej S, ewentualnie MK, ale raczej w kierunku podajnika w wielkości S bym poszedł. Jeżeli przynęty, nie wiem, no tu mam na przykład szósteczki, bandumy i mam też bandumy mikro. Zobaczcie, jaka jest różnica w wielkości tego banduma. Ja kilka wezmę jednych i drugich. Więc myślę, że taka jesień, no to właśnie jest... O, tutaj są te malutkie, tutaj są szóstki. Ta szóstka to już jest mały wafter, to zobaczcie, jakie te mikruski są małe. Więc ja bym raczej szedł w kierunku tych małych przynęt. Jak nawet takich małych przynęt nie macie, to te duże przynęty można troszkę no po prostu zmniejszyć. Nie wiem, czy obgryźć, założyć na bagnet i odgryźć kawałek, czy... No tak, przepraszam, że takie proste rzeczy mówię, ale można wykorzystać do tego nożyczki, można wykorzystać nożyk, no co tam macie pod ręką. Jeśli oczywiście nie macie gotowych małych przynęt, to ja tak robiłem, więc to mi się sprawdzało. No a jeżeli w łowisku występują, nie wiem, karasie, leszcze, no to raczej też bym próbował, oprócz tych niewielkich dumbbellsików, no to bym próbował przynęt naturalnych, typu dendrobeny, białe robaki, bo to są też przynęty, czy może nawet pinki, to są przynęty, które te ryby też pobierają. Piotr Sakowski. Będzie jakiś film z Mistrzostw Polski? No będzie. Ja co prawda tam świata nie zawojowałem na tych Mistrzostwach Polski. Dużo też nie nakręciłem, ale coś tam nakręciłem i coś tam powiedziałem, więc Także będzie, ale tak, trzeba się uzbroić w cierpliwość, bo przekazałem materiał już Michałowi, ale jeszcze będzie z Mistrzostw Polski klubowych i to dzisiaj, jutro. jutro o 10 ten fit będzie, więc też Mistrzostwa Polski, tylko że klubowe. Tam akurat troszkę nagrałem, dosyć długi film, ponadgodzinny i troszkę ryb też jest zaprezentowanych na tym filmie. Także serdecznie zapraszam. Na kanał, poczekaj, bo przepraszam, że Ci wchodzę w słowo, tylko bo teraz jesteśmy na kanale Prestona, więc zapraszam na kanał Adam Niemiec Fishing. Tam będą te filmy, o których mówimy teraz. Tak, pierwszy film jutro o 10. Sebastian Kołacz, czy dodajesz atraktory do zanęt, tudzież samej gliny z robakami? Dodaję atraktory do zanęt, natomiast do gliny z robakami
Nie, no nie dodaję. Tam to już raczej nie dodaję takich rzeczy. Myślę, że zanęta To może być w porządku, nie? ja to dziwnie się zachowuje, bo to mam nadzieję, że nie podpiąłem tej ryby, bo to tak jak To jest taki, obcierka takie wyglądało. dziwne branie, nie? No, ale teraz walczę, jakby była normalnie zacięta ryba. No. No wiesz, że będziesz holował do końca live'a. No. Ci co wbiją później, tam przewincie na 60 minutę, Nie, no wyholuję. bo to mam kar nadzieję. 20 kg za ogon. Nie. Chodzi o to, że zanęta to jest coś, co ma rybę zwabić w stanowisku. Bardzo rzadko się zdarza, że ryby jedzą zanętę. To może jakieś poszczególne, grubsze frakcje, ale raczej tak mi się wydaje, że ryby raczej zanęty nie jedzą. No, rzadko to się zdarza. Szczególnie jak no, my zawodnicy stosujemy raczej zanętę o takiej drobnej frakcji, więc ta zanęta w mojej ocenie to ma taką funkcję, żeby te ryby gdzieś tam zachęcić, czyli jakiś element zapachowy, element wizualny, to jest coś, co może te ryby zwabić w nasze stanowisko. No i wtedy no, jakiś atraktor jest potrzebny, no, bo on nadaje tej zanęcie jakiś zapach. Dlatego takie atraktory stosuję. Natomiast jeśli chodzi o glinę, no to glina dla mnie jest nośnikiem przynęt. To jest dodatek mineralny, który nie wiem jak to powiedzieć, czy on jest do końca neutralny, nie wiem, no ale ja go stosuję jako taki neutralny, coś neutralnego, czyli jak chcę podać przynęty i nie chcę właśnie, żeby coś tam wyglądało nienaturalnie, no bo wiadomo, zanęta to nie jest coś, co na co dzień, nie wiem, pojawia się w wodzie, czy się w tej wodzie urodziło, nie? Więc jak ryba... O, To jest dobra ryba, co? ładna rybka może być, no. Na białe, białe. Na białe. Ja po Michałowemu teraz zawróciłem. Także do gliny, nie. Glina to jest nośnik przynęt, to jest coś, co... Chociaż wiem, że wędkarze stosują i ja do niektórych rzeczy bardzo opornie podchodzę. Być może niewłaściwie, ale opornie. Kacper, siemka, Adam i kamerzysta. U was tak ciepło, że tam siedzi w koszulce? No jak No patrzę na właśnie. Adama, to jest mi zimno, nie? Ale... Słuchajcie, w pewnym momencie było naprawdę ciepło. Można było, nie wiem, miałem wrażenie, że na krótkie spodenki tu po prostu posiedzieć chwilę. No ale teraz już jest zimno, a on tam dalej się biedny w tej koszulce. No bo Michał szybko tego live'a, choć live'a, to się nawet nie zdążyłem ubrać. Ale dam radę, no. Piotr Murszewski, witam Adam. Widzę Adam, że zapuszczasz brodę na święta. No dzieci lubią Mikołaja, mimo że już mam prawie dorosłe, to... Niedługo świąteczny film będziemy nagrywać, więc O, trzeba tak, no właśnie, to jeszcze nie będę golił. Będzie bez przebrania będzie. Krzysztof M, witajcie. Witamy. Co to jest? Co to ten 2 kilo? Ryba bardzo statycznie tak do tej pory walczyła, tam parę razy się szarpnęła, nie wiem co to jest, zobaczymy, no. Poluzowałem hamulec, jak to by był jakiś karp z Myłkowicz, jak tu odpali, nie, ładny lecz jest. No to jest ryba, po którą się przyjeżdża tutaj na Szymanowice. A my nie będziemy jej mieli na filmie. No ale to będziemy mieli kolejne na filmie. Wiem. O, ładny. Tak, to jest piękny leszcz. Chrząszczarz.pl pyta się, jak efekt na Szymanowicach moje domowe łowisko. No to właśnie się rozkręcamy. Tak, ja mam wolny start, ale może będę dobry finish miał. Bo ja łowię na dwie wędki, co mi troszkę utrudnia tutaj podbieranie. No, to tak już, nie? No to jest ponad 2 kg ryba na 100%. To już grubo ponad dwójkę ma. Piszą, że piękna ryba. Ze 2,5 nawet. O Jezu. Wiecie co, najwyżej przeprosimy chwilę widzów, to chociaż ci zdjęcie jakieś zrobię. To moim telefonem może, co? Albo aparatem zrobię, to aparat masz z tyłu, nie? Także to nie problem. No, myślę, że poczekają. Piszą, że 65 cm spokojnie. Nie, chyba. Myślisz? Nie wiem, nie chcę go męczyć, bo mogę go do miarki przyłożyć, ale jak zacznie skakać, to tu, Tak. żeby sobie krzywdy nie zrobił. Słuchajcie, to poczekajcie sekundkę, ja tylko cyknę Adamowi zdjęcie, bo to jest fajny leszczyk i za chwilkę do was wrócimy.
Ja tutaj zostawię. O, tak trochę na Adama. No, zobaczycie jak się szczerze do fotografii. Czekajcie, bo tak się coś nie chce mi. O. To konstrukcja taka mało stabilna, ale trzyma. Mogę? Tak, możesz, no. Ale słychać nas chociaż, nie? Tak, słychać, jasne, że tak, na pewno. Dobra, Michał, gotowy? Gotowi? Czekaj, ja sobie tak jeszcze też ujęcie walne. Zobaczcie jakie jest łowienie na filmie. Tam już te leszcze czekają w kolejce. Ale pan Michał jeszcze musi ujęcie zrobić. Sekundka. Dobrze, dobrze, oczywiście, jestem cierpliwy. Dobra, już wracamy do live'a. Także tylko go nie wypuszczaj teraz już. Nie no, nie będę go, słuchaj, przykładał, bo on boję się, że skoczy i sobie krzywdę zrobi. To Dobra, to jest... pokażemy tylko szybko widzom. Pokażemy szybko widzom i ja tu już jestem człowiek, wiesz, o kilku Dobra, rękach. słuchajcie, to ja jeszcze go zaprezentuję, Tak, no. bo Michał porobił fotki, ja go tak trzymałem w wodzie w międzyczasie. No już Patrzcie, taka miedziana, piękna ryba, nie? konkret. Po takie ryby się przyjeżdża tutaj na Szymanowice. Czekaj, bo on chce robić skok i wypuszczamy. Jasne, że tak, no. Nie zdziwcie się GoPro pod wodą, ale no przy okazji coś tam może się... Oj, się GoPro wyłączyło. Super, fajnie. Dobra, Także porządna ryba. to poczekaj, ja przelecę komentarze. Bartosz Antosiak, siemanko, zazdroszczę, bo ja muszę gnieść pracy. My też pracę, no tylko że trochę innej. Ale ja nie narzekam. Krzysztof M, no piękna ryba, Kozak, zacny leszek, Beata Kochańska, pięknie, oczywiście mistrz łapie, pozdrawiam serdecznie. Robert Czogiński, Michał testuje Adama cierpliwość. Nie, my tam z Michałem dobrze się dogadujemy, więc Darek Siwiec, witam pana Adama i pana Michała. Dzień dobry. dzień dobry. Krzysztof M, fajny podbierak, mam ja w tańszej opcji. Dobra, i tu pytanka. Pron Rolnictwo, witam. Jakie zanęty polecacie? Czekajcie, bo... Kurczę, no współpracuję z firmą Sonubites, więc ja polecam zanęty Sonubites. Sonubites ma głównie zanęty no, takie, które znają wędkarze na komercji. Myślę, że to są jedne z najpopularniejszych zanęt, które wędkarze stosują na komercji. Ewentualnie nawet nie na komercji, ale do metody. Zanęty typu Match Method Mix F1 Dark, tego typu mieszanki, no to są takie no, uznane od wielu, wielu lat na rynku i bardzo znane, więc to polecam. Ma też Sonubite zanęty, które są przeznaczone na łowiska naturalne, to jest seria So Natural. Ja z tej serii chyba najbardziej lubię zanętę Deepwater. Ona jest troszkę klejąca, więc jeżeli zależy Wam na takiej bardzo ścisłej mieszance, na jakąś głęboką wodę, na rzekę, czy chcecie nęcić kulami, no to ta Deepwater na pewno się sprawdzi. Fajna mieszanka, ona jest troszkę słonawa, ma ciemny kolor, ale może stanowić bardzo dobrą bazę. I niedawno też wyszły zanęty DM Natural Feeder. DM, czyli Dutch Master, tak to kiedyś się one nazywały, a teraz się nazywają DM Natural Feeder. I tam są 3 mieszanki też bardzo ciekawe. Ja na razie jeszcze no nie mogę zbyt wiele powiedzieć o tych mieszanek, bo jeszcze na wszystkie te zanęty nie łowiłem, ale wyglądają obiecująco i
pewnie niedługo na kanale Sonu Bites pojawi się film też o tych zanętach. Nie wiem. No, za o zanętach tak, czy niedługo, no tak jakieś 2-3 tygodnie, ale się pojawi. No, to o tak. Pron Rolnictwo, co to za szczyca i podbierak? Marka i model. Co tam dzisiaj mamy? Respons Ultra. Tak, to jest taki flagowy, to jest taka flagowa sztyca Prestona. A propos jeszcze sztyc, to o sztycach film wlatuje już ten piątek na nasz kanał. Tam będą dokładnie jakby te Te wszystkie sztyce tak, te sztyce. Opisane, więc Tak, to jest mówione. sztyca Response Ultra, flagowy model, bardzo lekka sztyca. Ja ją stosuję w związku z tym, że tutaj no, chcę łowić duże ryby, na to się nastawiam. Dlatego wykorzystałem to Response Ultra tak trochę nietypowo, bo ona ma taką budowę. Mamy więcej pytań, czy mogę gadać? Mamy jeszcze pytania, ale Ona występuje, ona ma 3 elementy. Tak jakby ta sztyca się zaczyna tutaj, od tego elementu. I ma drugi element, który jest zakończony gwintem, jak widać. I można jeszcze jeden element, tylko ten dodatkowy element, on jest bardzo smukły, a mnie zależy, tak jak widzicie, łowię tutaj na 2 wędki, nieraz te ryby tak jakby przez tą jedną wędkę muszę przenieść, więc zależy mi, żeby tutaj troszkę grubsza ta rura była, dlatego w tej opcji ten podbierak wykorzystałem, ale też wykorzystałem tak zwaną dopałkę, extension, to się response extension się nazywa, dopałeczka właśnie do tego podbieraka, która sprawia, że mam podbierak taki, że mogę tą rybę, jak ona by gdzieś tam daleko chciała wyjść do powierzchni, tam ją mogę sięgnąć. Jeśli chodzi o siatkę, to jest podbierak Carbon Match się nazywa. Carbon, bo ma tutaj to obręcz wykonaną z włókna węglowego, więc te podbieraki są lżejsze niż tradycyjne podbieraki. No na tym mi też zależało, operuję długą sztycą, więc żeby było lekko. To jest akurat 18 cali, ale te podbieraki też występują w wersji 16 cali, czyli o 5 cm mniejsza średnica. dobra, to lecimy dalej. Maro Neptuncja. Adam, dlaczego wędkarze już niechętnie łowią na tyczkę, wolą feeder ze względu na cenę tyczek i cały osprzęt, czy na wygodę typu jedna wędeczka, kołowrotek i luzik? No ja myślę, że to drugie, bo tak jak patrzę, jakie są ceny tyczek teraz, a jakie ceny tyczek były kiedyś, no to kiedyś, żeby sobie sprawić dobrą tyczkę, to trzeba było naprawdę wydać majątek na tą tyczkę. A teraz już, no wydaje mi się, że no też duże pieniądze, no bo to parę tysięcy na to trzeba wydać, natomiast to nie są pieniądze typu, nie wiem, no równowartość jakiegoś samochodu. Więc te ceny tyczek są bardziej przystępne. No nie wiem, ja to chyba będę mówił za siebie, no. Kręgosłup mój dziękuję mi codziennie, że nie musi dźwigać tyczki. Ale jest chyba wiele rzeczy, mi się wydaje Tak. też, że i wielkość ryb, no jednak. No słuchajcie, kurczę, no ja w samym lutym to myślę, że ze 100 kilo leszczy złowiłem, więc jak sięgnę połowę pamięć, na nogacie. no na nogacie wiele też, ale jeździłem na różne jakieś tam wody i łowiłem te leszcze, więc kurczę, no to przez wiele lat na spławik takich leszczy nie łowiłem. Łowiąc na tyczkę byłem ograniczony długością do 13 metra. Rzeczywiście w rzece tyczka to jest fajne narzędzie, no bo można tą tyczką dobrze operować. Bardzo też przyjemne i satysfakcjonujące łowienie, bo tą przynętę można ładnie podać, branie, zacięcie i tak dalej. Hol bardzo fajny, bo guma wychodzi. Natomiast to jest ograniczenie 13 metrów. Ja tutaj łowię na 50 metrze, a ta wędka jest na 70 metrów zarzucona, więc to jest absolutnie poza zasięgiem jakiegokolwiek spławika. Więc Więc trzeba to i na 100 zarzucisz. no trafię w wodę. Przerzucę to wędzisko może. Tomek Bielich. Także tak podsumowując tamto, przepraszam. Myślę, że główną przyczyną jest to, że się po prostu łowi większe ryby. Przynajmniej u mnie tak jest. No ja się jaram federem, bo łowię piękne ryby. Przed chwilą widzieliście. No tak, no to nie było reżyserowane, ryba nie była podpięta. Tomek Bielich. Hej, a mógłbyś wyjaśnić dodawanie słodzika do gliny? Kompletnie tego nie rozumiem. Dodajesz słodzik do gliny? Nie dodaję słodzika do gliny. To nie wyjaśnimy. Też nie rozumiemy.
Bocianatek, piękna pogoda na rybki, aż mnie nosi, że nie mogę, mnie dziś nie ma. To jest przyjemnie, No dzisiaj jest tak. przyjemnie. Jutro ma być trochę wiecznie, tam jutro też postaramy się z Wami połączyć, zobaczymy tam jak to wyjdzie. Jutro ma być więcej wiatru. Wędkarstwo Maciej Potrawniak, cześć wszystkim. Dzień dobry. Kosmonauta z Kambodży. Piękna ksywka. Sonu jest fajna ta nowa seria feederowa bez mączek, świetnie pachnie. Piękna ksywka. Oskar Kunicki, cześć, powodzenia. Cześć Oskarze. Adam, czy w takie chłodniejsze dni inaczej przygotowujesz niż latem? Ale o zanętę pewnie chodzi. Dzięki za pomoc w wyborze kombinezonu. Super, nie ma sprawy. Czy co, inaczej przygotowuję? No ale to właśnie tak nie jest. Adam, czy w takie chłodniejsze dni inaczej przygotowujesz niż latem? Może przygotowujesz się, może o to chodzi. Może o to chodziło. No to co wspomniałem wcześniej, jak tam było pytanie o zanęty. No o tej porze raczej już bym stawiał na ciemniejsze mieszanki, mniejsze przynęty, no i mniejszy podajnik. Chociaż, kurczę, to jeszcze myślę, że jest czas taki, że One mogą żreć. tak, tylko że no latem, tak mi się wydaje, no pewnie to jakiś ichtiolog by lepiej ode mnie opisał, ta przemiana materii u ryb jest większa latem, już ta temperatura wody spadła, więc te ryby troszkę wolniejszą tą przemianę materii mają. Stąd myślę troszkę mniej pobierają pokarmu, więc no ja stawiałbym raczej na mniejsze przynęty i mniejsze podajniki. O tak. Krzysztof M. napisał, że Nogat klasyka. Klasyka. No będziemy na Nogacie na pewno w przyszłym roku, ale już nie w tym miejscu, tym takim obleganym. Tak, tam już mamy bana. Tam mamy bana. Tam już nawet jeden pan mi groził. Więc pojedziemy w takie miejsce, gdzie nikt nie będzie wiedział, gdzie to jest. Sebastian J. Strasznie żałuję, że Preston nie ma już szczyt Cidrom w swojej ofercie. Mam 3-metrowy i uważam, że ten ostatni krótki element to był świetny pomysł. Nie korzystałeś, nie? Korzystałem, Korzystałeś. akurat tą sztycę miałem, tak, miałem tą sztycę. Radosław Iwaszko, cześć, skąd wziąć te krótkie nogi do platformy? Preston ma nogi takie 25, ma w ofercie nogi 25, tylko te nogi 25 z tego co się orientuję są teleskopowe. Akurat te nogi ja sobie sam robiłem. Więc Ten już sobie sam robiłeś. tak, trzeba Okej. odciąć długą. Nie no, naprawdę, no tak. Ja wiem dlaczego ktoś zapytał, no bo tu w zestawie w platformie są nogi 80 cm. Więc ja jak za pierwszym razem pojechałem na ryby i chciałem rozstawić platformę i nie było tak jak, no wyobraź sobie tu jakbyś miał taką 80 cm nogę, to To ci by wystawała. tego nie można ustawić, bocznej półki tutaj też nie za wygodnie, taki człowiek jest, dlatego sobie wykombinowałem, żeby sobie jedne zrobić, drugie przyciąć, czyli jedne mam chyba 50 cm, jedne 80 cm, a jeszcze inne mam właśnie takie króciutkie 20 cm. Dobra, Ale Preston ma w ofercie, tylko teleskopowe. Będziemy powolutku się zbliżać do końca tego live'a, ale postaramy się na wszystkie pytania chociaż tak z grubsza odpowiedzieć. Tutaj pytanie się powtarza, ja je ominąłem, więc przepraszam. Grzegorz Smolarczyk, witam. A jakie gliny używać na kanale żerańskim? Masz jakąś swoją ulubioną glinę na kanał żerański? Ja bardzo lubię glinę. Na żerańskim mieszam glinę rzeczną Lorenza. Bardzo lubię tą Piotrka Lorenza, Lorpio. To się chyba nazywa River Standard. Piotrek ma jedną glinę, więc to nie sposób pomylić, on nie ma innej. Więc bardzo lubię tę glinę i mieszam ją najczęściej z ziemią. W różnych proporcjach. Pół na pół, 2:1. I lubię ziemię pana Waldka Ptaka. To tak. Krzysztof Jarzemski, czołem panowie. Witamy. Dzień dobry. Michał Bielawski, gdyby na zawodach rangi Grand Prix Polski ktoś nagle wyjął kaszę pęczak albo groch i na to łowił, to wzbudziłby bardziej śmiech czy zainteresowanie? Czy na Grand Prix Polski pewne rzeczy się po prostu nie godzi robić? Ja myślę, że się godzi robić takie rzeczy, które są skuteczne i to nie ma co na to patrzeć.
ja mogę też powiedzieć za siebie, no jeżeli komuś by to działało, to by wzbudził mój wielki podziw i szacunek za to, że ktoś podszedł do łowienia niestandardowo. Natomiast powiem Wam jako ciekawostkę, myślę, że my, Polacy, jako w ogóle, będę mówił tutaj o zawodnikach, w związku z tym, że łowimy głównie właśnie stosując przynęty naturalne, zwierzęce, no czasami kukurydzę jakąś, pomijamy właśnie takie oldschoolowe przynęty typu pęczak czy pszenica. Nie wiem, być może przy łowieniu karpi też jakiś rzepik, konopie. No konopie jeszcze stosujemy gdzieś tam na płocie. Czyli, tylko Ci przerwę, mamy temat na film, ja ci to zrobię. No dobrze, dobrze, ja jestem otwarty. Kasza, pęczak, groch i makaron. No nie, makaron to żeś poleciał za grubo, nie? Ja mówię o ziarnach takich. Bo powiem dlaczego o tym mówię, bo pamiętam jak pojechałem kiedyś z kobietami jako tam drugi trener na Mistrzostwa Świata do Hiszpanii, to zawodniczki wtedy z Hiszpanii to miały taką swoją tajemnicę, one właśnie nęciły, używały pszenicy do nęcenia. Między innymi, no używały też innych przynęt, ale pszenica to była jedna z przynęt, które te zawodniczki używały. Także tu nie ma wstydu używać takich przynęt. Jeżeli są skuteczne, to trzeba to stosować i dlaczego nie? Oskar Kunicki tutaj dopisał, że dzięki, a jeszcze o zanęty chciałem zapytać. Pelet i miks jakoś inaczej przygotowujesz? Oskarze, musisz, wiesz co, nie ma takiej, jeśli chodzi o samo przygotowanie, tak jak ja to robię, to przygotowuję tak jak tam gadaliśmy kiedyś, więc to się nie zmienia. Natomiast musisz obserwować, co się dzieje w wodzie, czy ryby bardziej reagują na to, czy dasz czystą zanętę, czy może do tej zanęty trzeba troszkę tego peleciku dodać. Być może przy dobrym żerowaniu i małym podajniku to nawet sam pelet będzie dobrze działał, ale to trzeba sprawdzić na danym łowisku i myślę, że danego dnia. Marcin, na metodzie jaką długość rurki z lotką na podajniku? Pewnie masz. Mam, ale ja kurczę nie mierzyłem. Nie wiem, czy tam mam przy sobie w szufladzie, żeby zmierzyć. To w międzyczasie mam. Blade się pyta, można wiedzieć jaki model wędki? Co tam dzisiaj mamy? Nowego Monstera? Tak, Monster Extreme Distance 360 na metodę, a do łowienia tutaj na klasyka Supera X12 stóp, taki powiedziałbym mój ulubiony kij. Mierzę tą lotkę, ile ona tam ma. Czekajcie, bo mam trochę brudną tą platformę, przepraszam. Tutaj Maro Neptuncja pisze, Adam wpadli do Gdańska na Martwą Wisłę do Sobieszewa za mostem w prawo na tak zwane betonowe brzegi. Ładne certy biorą. Zapraszam, ja na tyczkę łowię na krewetki i białego. Ojeju. Ale kombinuję, żeby Adama na martwą wyciągnąć. No. Tam nie tylko te certy. No ale zobaczymy. Znaczy no, kiedyś się uda. Ty, ale certy, poczekaj, a kiedy one już... Ja nie wiem, czy Jak to to jest z już? okresem ochronnym? Nie pamiętam. Nie będę się No wymądrzał. właśnie, ja nie wiem, czy to nie jest już okres ochronny. Już? No, chyba od września? Ja też się nie będę wyłączył, przepraszam. 18 cm ma. Ja stosuję taką lotkę. Znaczy łącznie tutaj ta długość to jest 20, bo tylko ta trzonek ma 18 plus ta nasadka to razem daje 20. Takie coś. Maras, jak nazywa się dzisiejsza miejscówka? Szymanowice. Kasper się pyta, co panowie uważacie o tym, że na weekendzie na Szymanowicach na Grand Prix Method Feeder na 60 zawodników 28 złowiło cokolwiek, 28 złowiło cokolwiek. Nie wiem, być może pora już późna na łowienie na metodę. Też trzeba sobie zdawać sprawę, że nie wiem, czy to już mówiłem tu, czy na filmie do Michała, że Szymanowice to jest Szymanowice to jest bardzo specyficzne łowisko, bo kurczę, no było dziabanko. To załóż może teraz czerwono-białe. Bo specyficzne łowisko dlatego, że ono jest bardzo zróżnicowane, jeśli chodzi o głębokość tego łowiska. I ja wielokrotnie tu startowałem w zawodach i wielokrotnie obserwowałem, że na przykład było tak, że w sektorach płytkich, załóżmy, ludzie mieli naprawdę imponujące wyniki,
a w sektorach głębokich walczyli, żeby złowić troszkę okonków, jakieś takie drobne rybki. Tych dużych ryb w ogóle nie było. Przepraszam, że się odwracam, Spoko. ale wezmę haczyk. To jeszcze Krzysztof pisze, że makaron na leszcze robi robotę i że zapraszam na łynę i pszenica robi robotę. Na łynę? Coś tam też chyba, nie pamiętam, coś chyba z łyną też coś kiedyś. Coś myśleliśmy. No, my myślimy Coś- o łynie. coś A tam- jak łyna w grudniu? Proszę napisać. Ewentualnie puścić oczko, czy tam 2 razy mrugnąć u mnie na profilu, O, albo napisać do Adama na profil. żeby tak niepublicznie. No to też jest miejsce, gdzie moglibyśmy zaatakować, nie? Dobra, słuchajcie, to już naprawdę ostatnie pytania. Piotr Stasiak, Adam, jak oceniasz zalew w Rawie Mazowieckiej? Dla mnie to jest bardzo trudne łowisko, jak na razie, ale bardzo lubię tam jeździć na ryby, przyznaję. I skrywa, myślę, piękne ryby, piękne leszcze, dużo jazi, więc ja bardzo lubię to łowisko. Ale jak na razie na zawodach szczególnie, no troszkę mnie niszczy to łowisko, tak delikatnie mówiąc. Marek Gawin pyta, to chyba mi się wydaje, że Marek pytał to samo w komentarzach, co dzisiaj o tym rozmawialiśmy i chcieliśmy odpisać wieczorem. Panowie, jaki jest rozmiar parasola do przynęt? Czy to 80-80 czy 100-100? Poczekaj, Michał, jak mamy jeszcze chwilę, to ja na to odpowiem. Tylko muszę zarzucić zestaw. Dobra. Także to pytanie i jeszcze ostatnie pytanie mamy od Blade'a i to już niestety będzie na dzisiaj koniec na pewno. Mamy 46 minut i już ręka odpada. Dobra, ja nie będę zatapiał plecionki, bo teraz nie ma jakoś tam wiatru. To tak jeszcze w międzyczasie, bo to będzie szybciej. Michał Klęcz pyta, to co za podpórki na 2 wędki? To jest tradycyjny feederarm, który stosuje tradycyjny Prestona feederarm medium długość, czy standard to się nazywa. Tutaj jest tradycyjny uchwyt na nogę, też od Prestona regulowana wysokość, ale dodatkowo mam tutaj buzbary zamontowane. Buzbary Koruma, tam i tutaj. I tylko tyle. Te buzbary robią robotę. Można tam wkręcić podpórki, jakie się chce. I co uważam jest bardzo wygodne. Jak próbowałem łowić na jakiejś szerokiej podpórce, wiatr zawiał, te wędki się ze sobą mieszały, a tutaj jest bardzo wygodne. Poza tym te tutaj uchwyty na tył robią też robotę. No dobra, to możemy do tego parasola powrócić. Tak, ja zejdę, bo ja go mam ze sobą. A bo to przez te bariery. Coś goście tu byli, wiesz? I co? Nie wiem. Samochody mamy ten? Nie. Mam Opędzlowane? nadzieję- Nie. Słuchajcie, przepraszam, że zniknąłem z kadru, ja to zmierzę. No to jest 50 na 50. Marek, 50 na 50. Na pewno nie na 40 na 40. Czekaj, bo ja to zmierzyłem, nie? Albo tak zmierzę. Czekaj, jeszcze raz. Bo to trzeba zmierzyć, nie? No to będzie 100 na 100. Czy nie? Czy Nie. Coś? O, to nawet będzie... Czekaj, jeszcze raz. Ten element ma 70 cm, Okej. czyli 70 na Na 70. No i ostatnie pytanie, tak jak obiecałem, także przepraszamy resztę osób. Możecie zadać je w komentarzu po live, postaramy się, na pewno odpowiemy. Blade się pyta, jaką dałbyś radę dla osób łowiących na kanałach i Odrze? Czy Method Feeder zda egzamin na Odrze? Ojejku, trudne pytanie, a nie chciałbym zawieść. Ja nigdy nie łowiłem na rzece na Method Feeder, więc nie wiem, ale słyszałem od wędkarzy, że łowią i mają wyniki, więc trzeba spróbować. Ja wolę feder klasyczny, natomiast po prostu trzeba spróbować. Myślę, że na Odrze da radę, no bo tam szczególnie w jakichś takich na głębokich odcinkach nie ma dużego uciągu. Wyobrażam sobie, że na jakiejś tam rwącej rzece, no to za chwilę ten otwarty podajnik będzie wypłukany, przynęta będzie się znajdować poza podajnikiem. To już taki będzie, no powiedzmy, pseudo łowienie na metodę, ale
Na Odrze, gdzie normalnie płynie, uciąg jest znikomy, głęboka woda, co oznacza, że przy dnie praktycznie woda stoi. Dlaczego nie? Trzeba sprawdzić. Dobra, to mamy dzięki. Kacper się jeszcze pyta, na co dzisiaj więcej ryb, na metodę czy klasyk? Klasyk, nie? W sumie podobnie. Podobnie? Tak. To podobnie. I już ostatnie, Pron Rolnictwo. Co to za wędka pod metodę? Monster Extreme Distance 360. Paweł Podgórski, super się Was oglądało i słuchało, pozdrowienia z Bydgoszczy. Pozdrawiamy całą Bydgoszcz, do Pozdrawiamy zobaczenia Bydgoszcz i całą Polskę. i całą Polskę. Dziękuję bardzo, że byliście. I pozdrawiamy też astronautę z Kambodży. Super ksywka. Czy odleciał już? Nie wiem, być może. Słuchajcie, postaramy się jutro z Wami złapać, chociaż na pół godziny, gdzieś tam w godzinach popołudniowych, ale to tak jest na razie 50-50, zobaczymy jak zasięg i jak ryby. Jakbyśmy się nie widzieli, to do zobaczenia kiedy indziej, a jak się będziemy widzieć, to do zobaczenia jutro. I pamiętajcie, jutro o 10 film na kanale Ładama. Adam Niemiec Fishing na Tak YouTubie. jest, z mistrzostw Polski klubowych na łowisku Jeleń. W piątek film u nas na kanale o naszych nowiutkich, topowych sztycach do podbieraków. A w niedzielę film na Sonubite, na Sonubites Polska. Myślę, że to jest bardzo ciekawy o Pellet Pro Expander. I to wszystko z nim. Tak, to i dla federowców, i dla metod federowców, i dla tych, co łowią karpie na tyczkę. Dobra, żegnamy się, trzymajcie się, Dzięki, do zobaczenia. do zobaczenia.